Cześć, tu Kasia z Turdus Concept. Dzisiaj nagrywam dla Was w innym pomieszczeniu, ale wciąż z moim asystentem. Witamy Was w krótkim podsumowaniu wyzwania tuszowego Inktober. Już po jego zakończeniu pierwsza moja myśl to jak to dobrze, że już koniec, że mam to już za sobą i że udało mi się wykonać ilustrację każdego dnia. Wielka radość, ponieważ to pierwszy raz w moim życiu. Jak widzieliście na poprzednich filmikach, było bardzo intensywnie. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmików, to zapraszam Was serdecznie do obejrzenia całej serii. Link do niej na karcie i pod koniec filmiku. Tutaj obok mnie za chwilkę pojawią się moje ilustracje wyświetlone po kolei. Z wielu z nich jestem bardzo zadowolona. Powstawały w takie lepsze dni, kiedy byłam wyluzowana, cieszyłam się rysowaniem, cieszyłam się wyzwaniem, byłam wypoczęta. Niestety przy codziennym rysowaniu nie każdy dzień jest taki fantastyczny. Wtedy powstają trochę gorsze rysunki. Ale warto się nie zniechęcać, ponieważ codzienne rysowanie ma bardzo dużo zalet. Rozwijamy swoje umiejętności. Nie na darmo się mówi, że praktyka czyni mistrza. Warto przy tym codziennym rysowaniu ćwiczyć różne segmenty i aspekty nauki rysunku. Na przykład rysować z plików referencyjnych, co jest bardzo ważne, zwłaszcza na początku, kiedy się zaczynamy dopiero uczyć, ponieważ nasz mózg nas oszukuje i nie pamiętamy wszystkich przedmiotów dokładnie tak, jak one wyglądają w rzeczywistości, przez co mogą się na naszych rysunkach pojawiać błędy. Kolejnym segmentem jest ćwiczenie własnego stylu i to, co sprawia wszystkim największą frajdę, czyli wiele osób radzi, żeby na przykład nie porywać się na niektóre rysunki na początku, no ale wiadomo, że nie tylko samymi bryłami człowiek żyje i warto też sobie coś porysować dla samej frajdy i poćwiczyć to rysowanie z głowy. Kolejnego dnia na przykład możecie ćwiczyć właśnie te podstawy, rysowanie martwej natury, rysowanie brył, żeby to się wszystko tak przeplatało, żeby nam się ta umiejętność rysowania równomiernie rozwijała. Fajnie jest też inspirować się pracami innych artystów. Oglądać to, co nam się podoba w ich pracach, to, co może chcielibyśmy powtórzyć. Oczywiście nie kopiować, ale starać się jakieś elementy, które właśnie przypadły nam do gustu, spróbować włączyć do swojego stylu. I też ten swój własny styl pomału ćwiczyć. Oczywiście to nie jest coś, co się pojawia, po prostu samoistnie, tylko po prostu przy codziennym rysowaniu gdzieś tam ten nasz styl się wyklaruje, wyewoluuje. I jest to jeszcze też jakaś tam pochodna naszych własnych doświadczeń, także warto nie tylko oglądać dzieła sztuki, ale też pojechać na jakąś wycieczkę, zobaczyć coś ciekawego, przeczytać jakąś ciekawą książkę, posłuchać fajnej muzyki i to wszystko też jakieś nasze przeżycia, doświadczenia, wszystko to się kanalizuje w ten nasz własny styl rysunkowy. Dla mnie też niesamowitą rzeczą jest bycie częścią artystycznej społeczności. Obserwowanie, jak inne osoby rozwijają się razem ze mną w mojej facebookowej grupie wsparcia. Należą do niej osoby zarówno doświadczone, które rozwijają po prostu w dalszym ciągu swoją umiejętność, szlifują ją, jak i osoby z takimi podstawowymi umiejętnościami, dopiero zaczynające, które mogą od tych bardziej doświadczonych osób zasięgnąć rady, opinii, czy po prostu się inspirować ich pracami. Tak jak obiecywałam wcześniej, chciałabym właśnie teraz pokazać pracę osób z mojej grupy, które wzięły udział w wyzwaniu Inktober lub po prostu pracują tuszem. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które udostępniły mi swoje prace. Fajnie, że byliście razem ze mną podczas tego wyzwania, zarówno ci, którzy rysowali, jak i ci, którzy obserwowali. Jak zwykle lajki, komentarze i subskrypcje mile widziane, oczywiście jeśli filmik Wam się podobał. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi nagraniami, to kliknijcie również w dzwoneczek. Do następnego, pa!